Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Kamalesh is translating again, huh? Yes. Yes, but Induleka Maharaj is very merciful that she allow me to translate. No, you're very good. Omagyan Timidam Dasya Janagana Salakayam Chaksus Militam Jena Tasmai Shri Rave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Sapitam Jena Bhutale Ayam Upakara Mayada Datisa Padantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhakti Vindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So what text number? 36. 36. Vimrijas Shuni Panibhyam Vishtabhyat Manam Atmana Ajata Satrum Pratyuche Prabhu Padava Nanusmaran. Translation. First, he slowly pacified his mind by intelligence, and wiping away his tears and thinking of the feet of his master, Dhritarashtra, he began to reply to Maharaj Yudhishthira. Czytamy Śrimad Bhagavatam, kanto pierwsze, rozdział 13, tekst 36. Po pierwsze, powoli uspokoił on swój umysł przez inteligencję i obcierając łzy i myśląc o stopach swojego pana Dhritarashty, zaczął on odpowiadać Maharadży Yudhishthirze. Sanjaya uvacha naham veda yavyasitam pitrova kulanandana gandharya vamaha baho Usitosmi Mahatmabhi. Translation. Sanjaya said, my dear descendant of the Kuru dynasty, I have no information of the determination of your two uncles and Gandhari. O king, I have been cheated by those great souls. Tekst 37. Sanjaya rzekł, o mój drogi potomku dynastii Kurów, nie mam informacji co do postanowienia twoich dwóch wujów i ciotki Gandhari. Królu zostałem oszukany przez te wielkie dusze. Czekaj, w czołgu był Hare Krishna, a teraz jest zielonoświątkowcem. Czekaj. Słychać Annę, słychać. Przepraszam. Purport. The great souls cheat others. That great souls cheat others may be astonishing to know, but it is a fact that great souls cheat others for a great cause. It is said the Lord Krishna also advised Yudhishthira to tell a lie before Dronacharya, and it was also for a great cause. The Lord wanted it, and therefore it was a great cause. Satisfaction of the Lord is the criteria of one who is bona fide. And the highest perfection of life is to satisfy the Lord by one's occupational duty. That is the verdict of the Gita and Bhagavatam. Dhritarashtra and Vidura, followed by Gandhari, did not disclose their determination to Sanjaya, although he was constantly with Dhritarashtra as his personal assistant. Sanjaya never thought that Dhritarashtra would perform an act without consulting him. But Dhritarashtra's going away from home was so confidential that it could not be disclosed even to Sanjaya. Sanat Goswami also cheated the keeper of the prison house while going away to see Chaitanya Mahaprabhu. And similarly, Raghunath Das Goswami also cheated his priest and left home for good to satisfy the Lord. To satisfy the Lord, anything is good, for it is in relationship with the absolute truth. We also had the same opportunity to cheat the family members and leave home to engage in the service of Śrimad Bhagavatam. Such cheating was necessary for a great cause, and there was no loss for any party in such transcendental fraud.
Znaczenie. To, że wielkie dusze oszukują innych, może być zdumiewające, ale jest to fakt, że wielkie dusze oszukują innych dla wielkiej przyczyny. Jest powiedziane, że Pan Kryszna również poradził Judisztirze, aby kłamał przed Naczarią. I to było również dla wielkiej przyczyny. Pan chciał tego i dlatego było to wielką przyczyną. Kryterium dla tego, kto jest bona fide, jest zadowolenie Pana, a najwyższą doskonałością życia jest zadowolić Pana poprzez pełnienie swojego obowiązku. Tak jest werdykt Gity i Bhagavatam. Dhritarashtra i Vidura razem z Gandhari nie odsłonili swojego postanowienia Sanjayi, chociaż ten był bezustannie Dhritarashtrą jako jego osobisty asystent. Sanjaya nigdy nie pomyślał, że Dhritarashtra mógłby zrobić cokolwiek bez konsultacji z nim. Ale odejście Dhritarashty z domu było tak potajemne, że nie mogło być ono wyjawione Sanjayi. Sanatana Goswami również oszukał strażnika więzienia, kiedy wyruszył na spotkanie z Chaitanya Mahaprabhu. I podobnie Raghunatha Dasa Goswami również oszukał swojego kapłana i opuścił dom na dobre, aby zadowolić Pana. Dobre jest wszystko to, co zadowala Pana, albowiem posiada to związek z absolutną prawdą. My również mieliśmy tę samą sposobność, aby oszukać członków rodziny i opuścić dom, aby zaangażować się w służbę Śrimad Bhagavatam. Takie oszustwo było konieczne dla wielkiej przyczyny i nie ma żadnej straty dla jakiejkolwiek ze stron w takim transcendentalnym oszustwie. Okay, so this of course can be misused if we, in the name of Krishna, if we cheat somebody, but but it's not pleasing to Krishna, then of course, we're under the law of karma. I to także można się tego użyć, że w imię Kryszny my kogoś oszukujemy, ale jeżeli nie jest to zadowalające dla Kryszny, to będziemy po prostu pod wpływem prawa karmy. So karma is working in the material world, but when we're doing something for Krishna, then we're no longer subject to the law of karma. Karma jest prawem w materialnym świecie, ale jeżeli robimy coś dla zadowolenia Kryszny, to już nie podlegamy temu prawu. That was the argument that Arjuna was giving. He said, if I fight with my superiors, Drona and Bhishma, then I'll get my karma will be bad. I taki argument dawał Arjuna, że jeżeli będę walczył ze swoimi przełożonymi, jak Bhishmą i Droną, to będę miał za to złą karmę. Krishna spoke Bhagavad Gita just to remove that doubt from Arjuna with the philosophy that for Krishna we can do anything. Ale Krishna usunął tą wątpliwość, wypowiadając Bhagavad Gita i mówiąc filozofię, że dla Kryszny możemy robić wszystko. But the key is, how do we know that it's really for Krishna? Ale ważne jest, by wiedzieć, co naprawdę jest dla Kryszny. In other words, we may be able to cheat others, but we can never cheat Krishna. Innymi słowy, możemy być w stanie oszukać innych, ale nie będziemy w stanie oszukać Kryszny. So that requires our sincerity of purpose. I to już zależy od szczerości naszego celu. Where are we now? Starting text 58. Ata jagama bhagavan maradasaha tumburu pratya yutaya vidva dhyata sanojo vyachayan munim. While Sanjaya was thus speaking, Srinarda, the powerful devotee of the Lord, appeared on the scene carrying his tumbura. Maharaj Yudhisthira and his brothers received him properly by getting up from their seats and offering obeisance. Tekst 38. W czasie, gdy Sanjaya mówił w ten sposób, następnie pojawił się razem ze swoim tumburu Śri Narada, wielki bhakta Pana. Maharaj Yudhisthira i jego bracia przyjęli go należycie przez powstanie z miejsc i oferowanie mu pokłonów. So it's tumbura, huh? I thought it was a purport. Devarsi Narada is described here as Bhagavan due to his being the most confidential devotee of the Lord. The Lord and his very confidential devotees are treated on the same level by those who are actually engaged in the loving service of the Lord.
Such confidential devotees of the Lord are very much dear to the Lord because they travel everywhere to preach the glories of the Lord in different capacities, and they try their utmost to convert the non-devotees of the Lord into devotees in order to bring them to the platform of sanity. Actually, a living being cannot be a non-devotee of the Lord because of his constitutional position, but when one becomes a non-devotee or non-believer, it is to be understood that the person concerned is not in a sound condition of life. The confidential devotee of the Lord treats such illusion living beings, and therefore they are most pleasing in the eyes of the Lord. The Lord says in the Bhagavad Gita that no one is dearer to him than those who actually preach the glories of the Lord to convert the non-believers and non-devotees. Such personalities as Narada must be offered all due respects, like those offered to the personality of Godhead himself. And Maharaj Yudhisthira, along with his noble brothers, were examples for others in receiving a pure devotee of the Lord like Narada, who had no other business save and except singing the glories of the Lord, along with his vina, a musical string instrument. Znaczenie dewaty Narada został tutaj opisany jako Bhagavan, jako że jest on najbardziej zaufanym baktą Pana. Pan i jego zaufani baktowie są traktowani na tej samej płaszczyźnie przez tych, którzy są rzeczywiście zaangażowani w miłosną służbę dla Pana. Tacy zaufani baktowie Pana są bardzo dobrzy Panów, ponieważ podróżują oni wszędzie, aby w rozmaity sposób głosić chwały Pana. W miarę swoich możliwości próbują oni nawrócić niewielbicieli na baktów Pana, aby doprowadzić ich do platformy rozsądku. W rzeczywistości żywa istota nie może być niewielbicielem Pana z powodu swojej konstytucjonalnej pozycji, ale kiedy ktoś staje się abaktą albo niewierzącym, rozumie się, że osoba ta nie jest w zdrowym stanie życia. Zaufani baktowie Pana leczą takie złudzone, żywe istoty i dlatego są oni najbardziej mili Panu. Pan mówi w Bhagavad Gicie, że nikt nie jest mu droższy od tego, kto rzeczywiście głosi chwały Pana, aby nawrócić niewierzących i niewielbicieli. Takim osobistościom jak Narada należy się wszelki szacunek, taki jak ten, który ofiarowuje się samemu osobie Boga. Maharaja Yudhishthira razem ze swoimi szlachetnymi braćmi są przykładem dla innych, jeśli chodzi o podejmowanie czystego bhakty Pana, takiego jak Narada, który nie ma żadnego innego interesu za wyjątkiem śpiewania chwał Pana, podróżując razem ze swoją winą z nowym instrumentem muzycznym. Text 39. Yudhisthira uvacha naham veda gatim pitro bhagavan kva gatva itaha amba vahata putrartha vagata cha tapasvini. Maharaj Yudhisthira said, "Oh, godly personality, do you know where my two uncles have gone? I do not know. Nor can I find my ascetic aunt, who is grief-stricken by the loss of her sons." Tekst 39. Maharaja Yudhishthira rzekł: O pobożne osobistości, nie wiem, dokąd odeszli moi dwaj wujowie. Nie mogę też znaleźć mojej ascetycznej ciotki, która jest pogrążona w smutku z powodu utraty wszystkich swoich synów. Report. Maharaj Yudhisthira, as a good soul and devotee of the Lord, was always conscious of the great loss of his aunt and her suffering as an ascetic. An ascetic is never disturbed by all kinds of suffering, and that makes him strong and determined on the path of spiritual progress. Queen Gandhari is a typical example of an ascetic because of her marvelous character in many trying situations. She was an ideal woman as mother, wife, and ascetic, and in the history of the world, such characters in a woman is rarely found. Znaczenie Maharaja Yudhishthira jako uczciwy człowiek i bhakta Pana był zawsze świadomy wielkiej straty swojej ciotki i jej cierpienia jako ascetki. Asceta nie jest nigdy niepokojony przez żadne cierpienia i to czyni go mocnym i zdeterminowanym na ścieżce duchowego postępu. Królowa Gandhari jest typowym przykładem ascetki z powodu jej cudownego charakteru w wielu ciężkich próbach. Była ona idealną kobietą jako matka, żona i ascetka. I w historii świata rzadko znajdujemy taki charakter w kobiecie. Text 40. Karna dara iva pare bhagavan para darshakaha ataba base bhagavan narado muni
Satamaha, translation. You are like a captain of the ship in the great ocean, and you can direct us to our destination. Thus addressed the godly personality, Devarsi Narada, greatest of the philosopher devotees, began to speak. Tekst 40. Ty jesteś kapitanem łodzi na wielkim oceanie i ty możesz pokierować nas ku naszemu przeznaczeniu. Zaadresowany w ten sposób polski Devarsi Narada, największy filozof Bhakta, zaczął mówić. Report, there are different types of philosophers, and the greatest of all of them are those who have seen the personality of Godhead and have surrendered themselves in the trance of the loving service of the Lord. Among all such pure devotees of the Lord, Devarsi Narada is the chief, and therefore he has been described here as the greatest of all philosophy devotees. Unless one has become a sufficiently learned philosopher by hearing the Vedanta philosophy from a bona fide spiritual master, one cannot be a learned philosopher devotee. One must be very faithful, learned, and renounced. Otherwise, one cannot be a pure devotee. A pure devotee of the Lord can give us direction towards the other end of nations. Devarsi Narada used to visit the palace of Maharaj Yudhisthira because the Pandavas were all pure devotees of the Lord, and Devarsi was always ready to give them good counsel whenever needed. Znaczenie. Są filozofowie różnego typu, a największymi z nich wszystkich są ci, którzy widzieli osobę Boga i podporządkowali się Mu dla sętanej miłosnej służby dla Pana. Pomiędzy wszystkimi takimi czystymi baktami Pana Devarsi Narada jest głównym i dlatego został tutaj opisany jako największy spośród filozofów baktów. Dopóki ktoś nie zostanie dostatecznie wykształconym filozofem przez słuchanie filozofii Vedanta od bona fide mistrza duchowego, nie może być on uczonym filozofem bhaktu. Musi się być bardzo oddanym, wykształconym i wyrzeczonym, inaczej nie można być czystym bhaktem. Czysty bhakta Pana może dać nam wskazówki, jak przekroczyć ocean niewiedzy. Devarsi Narada zwykł odwiedzać pałac Maharaja Yudhishtiry, ponieważ wszyscy Pandavowie byli czystymi bhaktami Pana i Devarsi zawsze był gotów udzielić im dobrej rady kiedykolwiek jej potrzebowali. Text 41. Narada uvacha ma kanchana suchorajan yarishvara vasam jagat loka sapala yas yeme vahanti bahim isitu sesam yuna kati bhutani saeva virya yankriti cha. Translation. Sri Narada said, O pious king, do not lament for anyone, for everyone is under the control of the Supreme Lord. Therefore, all living beings and their leaders carry on worship to be well protected. It is He only who brings them together and disperses them. Tekst 41. Sri Narada rzekł: O pobożny królu, nie rozpaczaj nad nikim, albowiem wszystko jest pod kontrolą Najwyższego Pana. Dlatego też wszystkie żywe istoty i przywódcy bezustannie modlą się, by być chronionymi. To On jedynie jest tym, który je zbiera razem i rozprasza. Report. Every living being, either in this material world or in the spiritual world, is under the control of the Supreme Lord, the personality of Godhead. Beginning from Brahmaji, the leader of this universe, down to the insignificant ant, all are abiding by the order of the Supreme Lord. Thus, the constitutional position of the living being is subordination under the control of the Lord. The foolish living beings, especially man, artificially rebels against the laws of the Supreme and thus becomes chastised as an asura or lawbreaker. A living being is placed in a particular position by the order of the Supreme Lord, and he is again shifted from that place by the order of the Supreme Lord or his authorized agents. Brahma, Shiva, Indra, Chandra, Maharaj Yudhisthira, or in modern history, Napoleon, Akbar, Alexander, Gandhi, Subhash, and Nehru, all are servants of the Lord, and they are placed in and removed from their respective position by the supreme will of the Lord. None of them is independent, even though such men are leaders
or leaders rebel so as not to recognize the supremacy of the Lord, they are put still under more rigorous laws of the material world by different miseries. Only the foolish man, therefore, says that there is no God. Maharaj Yudhishthira was being convinced of this naked truth because he was greatly overwhelmed by the sudden departure of his old uncle and aunt. Maharaj Dhritarashtra was placed in that position according to his past deeds. He had already suffered or enjoyed the benefits accrued to him in the past, but due to his good luck, somehow or other, he had a good younger brother, Vidura. And by his instruction, he left to achieve salvation by closing all accounts in the material world. Znaczenie każda żywa istota, czy to w tym materialnym świecie, czy też w świecie duchowym, jest pod kontrolą Najwyższego Pana, osoby Boga. Poczynając od Brahmadzi, przywódcy świata, kończąc zaś na znikomej mrówce, wszystkie są posłuszne nakazowi Najwyższego Pana. W ten sposób konstytucjonalną pozycją żywej istoty jest podporządkowanie się kontroli Najwyższego Pana. Głupie żywe istoty, szczególnie ludzie, w sztuczny sposób buntują się przeciwko prawu Pana i wskutek tego zostają ukarani jak asury, czyli gwałciciele prawa. Żywa istota jest umieszczana w danej pozycji przez nakaz Najwyższego Pana i jest ona podobnie przesuwana z tego miejsca przez nakaz Najwyższego Pana albo jego autoryzowanych przedstawicieli. Brahma, Shiva, Indra, Chandra, Maharaj Yudhishthira, czy we współczesnej historii Napoleon, Akbar, Aleksander, Gandhi, Subhash i Nehru, wszyscy byli sługami Pana i byli oni umieszczani w odpowiedniej pozycji i następnie usuwani z nich przez najwyższą wolę Pana. Nikt z nich nie był niezależny. Nawet chociaż tacy ludzie i przywódcy nie chcą uznać supremacji Pana, są oni poddawani jeszcze bardziej rygorystycznym prawom materialnego świata przez różne niedole. Zatem tylko głupiec twierdzi, że nie ma Boga. Maharaj Yudhishthira był przekonany o tej nagiej prawdzie, ponieważ był przygnębiony nagłym odejściem swoich starych wojów i ciotki. Maharaj Dhritarashtra był umieszczony w tej pozycji na mocy swoich poprzednich czynów i odebrał on już skutki tych swoich czynów w przeszłości, czy to w postaci szczęścia, czy cierpienia. Ale tak czy inaczej miał on to szczęście, że miał zacnego młodszego brata Vidurę i dzięki jego instrukcjom opuścił on dom, aby osiągnąć zbawienie przez zakończenie wszystkich rachunków w tym materialnym świecie. Ordinarily, one cannot change the course of one's due happiness and distress by plan. Everyone has to accept them as they come under the subtle arrangement of kala, or invincible time. There's no use trying to counteract them. The best thing is therefore that one should endeavor to achieve salvation, and this prerogative is given only to man because of his developed condition of mental activity and intelligence. Only for men are there different Vedic instructions for attainment of salvation during the human form of existence. One who misuses this opportunity of advanced intelligence is verily condemned and put into different types of miseries, either in this present life or in the future. That is the way the Supreme controls everyone. Zwykle nie można zmienić swojego losu, to jest należnego nam szczęścia czy nieszczęścia przez plan. Każdy musi przyjąć je tak, jak one przychodzą pod subtelnym kierownictwem kala, nieprzezwyciężonego czasu. Nie ma sensu usiłować im przeciwdziałać. Najlepszą rzeczą jest zatem wysiłek na rzecz zbawienia i ten przywilej jest dany tylko człowiekowi z powodu jego rozwiniętej sprawności umysłowej i inteligencji. Tylko człowiekowi przeznaczone są różne wedyjskie instrukcje do osiągnięcia zbawienia w tej ludzkiej formie życia. Ten, kto niweczy tę sposobność rozwiniętej inteligencji, jest zaprawdę potępiony, wciskany w różnego rodzaju niedole, czy to w tym życiu, czy w następnym. Taki jest sposób, w który Najwyższy kontroluje każdego. So this is our condition. Nobody can escape this law of karma. I to jest nasze uwarunkowanie. Nikt nie może uciec przed prawem karmy. Therefore, in this human form of life, we should utilize it for getting out of this law of karma. Dlatego ludzką formę życia należy użyć, by wydostać się spod prawa karmy. But that we can do by dedicating everything for the pleasure of Krishna. To możemy zrobić, dedykując wszystko dla przyjemności Kryszny. So Bhagavad Gita tells us very clearly that even violence
can be used. Even sex life can be used for the service of the Lord. Bhagavad Gita to bardzo jasno wyjaśnia, że nawet przemoc i życie seksualne mogą być użyte w służbie dla Pana. But the test is we need Guru Sadhu Shastra to be sure that what we're doing is pleasing to the Lord. Ale testem jest to, że mamy Guru Sadhu Shastra, by być pewnymi, że to, co robimy, jest zadowalające dla Pana. But Maya tells us, no, you're independent. You can do whatever you like. It's okay. Ale Maja mówi, nie, ty jesteś niezależny, bo możesz robić cokolwiek, ci się podoba, to jest w porządku. And we listen to Maya instead of to Krishna. I zamiast Kryszny słuchamy się Mai. The agent of Maya is our own mind. I agentem Mai jest nasz własny umysł. Therefore, we have to come above the mind. We have to come at least to the point of intelligence to understand the philosophy. Dlatego musimy wznieść się ponad umysł i przynajmniej dojść do poziomu inteligencji, by zrozumieć tę filozofię. So here Narada Rishi is giving us real philosophy. If we accept it and imply, you can say, apply it to our own lives, then we can get out of this cycle of birth and death. I tutaj Narada Rishi przedstawia prawdziwą filozofię. Jeżeli zastosujemy ją w naszym życiu, to będziemy w stanie wydostać się z tego cyklu narodzin i śmierci. Otherwise, we have to remain here. W innym wypadku będziemy musieli tutaj pozostać. And with under the illusion that we're free. I będąc w iluzji, że jesteśmy wolni. But no one is free. Ale nikt nie jest wolny. Who is free that can overcome the laws of material nature? Kto jest na tyle wolny, by być w stanie przezwyciężyć siły materialnej natury? Who can overcome the laws of old age, disease and death? Kto może przezwyciężyć prawa narodzin, starości, chorób, śmierci? Who can overcome the suffering from other living entities, from our own mind and body, from the nature? Kto może przezwyciężyć te cierpienia od innych żywych istot, od naszego ciała, od natury? Text 42. Yata gavo nasi protas tantyam vadaschad dharmabi vyaktantyam namabir vada vahanti balam isitu. Translation. As a cow bound to the nose by a long rope is conditioned, so also human beings are bound by different Vedic injunctions and are conditioned to obey the order of the Supreme. Tekst 42. Tak jak krowa, która jest związana przez nos za pomocą długiego sznura, jest uwarunkowana, tak też ludzkie istoty są ograniczone przez różne wedyjskie nakazy i są zobowiązane przestrzegać nakazów Pana. Purport. Every living being, whether man or animal or bird, thinks that he is free by himself, but actually no one is free from the severe laws of the Lord. Go ahead. Znaczenie. Każda żywa istota, człowiek, zwierzę czy ptak, myśli, że jest wolna przez siebie samą, ale w rzeczywistości nikt nie jest wolny od surowych praw Pana. But Maya is so strong that everyone is thinking, no, I'm free. Maja jest tak silna, że każdy myśli, że ja jestem wolny. So there is some freedom, just like the cow has some freedom to go on this side of the tree or this side of the tree, but still we can see that she's tied to the tree. Jest tam pewnego rodzaju wolność, tak jak krowa, która jest przywiązana do drzewa, ma pewnego rodzaju wolność, że może iść na prawą stronę czy lewą stronę, ale widzimy, że ona tak czy inaczej jest przywiązana. So the philosophers may say, yes, but this is the human condition. They just take it as a condition which is inevitable. But we're learning from Narada Muni and his followers, his parampara, that no, this is not our normal healthy position. Ale niektórzy filozofowie będą mówić, że to jest po prostu naturalna pozycja ludzkiej istoty,
Ale my widzimy od takich mędrców jak Narada i jego zwolenników, Parampara, że to nie jest pozycja naturalna dla ludzkiej istoty. The laws of the Lord are severe because they cannot be disobeyed in any circumstance. The man-made laws may be evaded by cunning outlaws, but in the codes of the supreme lawmaker, there is not the slightest possibility of neglecting the law. A slight change in the course of God-made laws can bring about a massive danger to be faced by the lawbreaker. Such laws of the supreme are generally known as the codes of religion under different conditions, but the principles of religion everywhere is one and the same, namely obey the order of the supreme God, the codes of religion. That is the condition of material existence. All living beings in the material world have taken up the risk of conditioned life by their own selection and are thus entrapped by the laws of material nature. The only way to get out of this entanglement is to agree to obey the supreme. But instead of becoming free from the clutches of Maya or illusion, foolish human beings become bound by the different nomenclatures being designated as Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Sudra, Hindu, Muhammadan, Indian, European, American, Chinese, and many others. And thus they carry out the order of the Supreme Lord under the influence of respective spiritual or legislative injunctions. Go ahead. Przez różne sprytne wykręty można ominąć prawo utworzone przez człowieka, ale nie ma najmniejszej możliwości zlekceważenia prawa, jeśli chodzi o kodeksy najwyższego prawodawcy. Nieznaczna zmiana w cyklu prawa ustanowionego przez Boga może spowodować masowe niebezpieczeństwo, któremu musi stawić czoła głosiciel prawa. Takie prawa najwyższego są ogólnie znane jako kodeksy religii, przystosowane do różnych warunków, ale zasada religii jest wszędzie ta sama, mianowicie posłuszeństwo wobec nakazów najwyższego Pana, kodeksów religii. Taki jest warunek materialnej egzystencji. Wszystkie żywe istoty w materialnym świecie podjęły ryzyko uwarunkowanego życia przez swój własny wybór i tak oto są one spętane przez prawa materialne natury. Jedynym sposobem wyzwolenia się z uwikłania jest posłuszeństwo najwyższemu. Ale zamiast uwolnić się ze szpon Maji, czyli złudzenia, głupie żywe istoty zostają spętane przez różne nomenklatury, będąc desygnowanymi jako Brahmini, Kshatriyowie, Wajsiowie, Siudrowie, Hindusi, Mahometanie, Indianie, Europejczycy, Amerykanie, Chińczycy i wielu innych. I tak oto spełniają oni nakazy najwyższego Pana pod wpływem odpowiednich nakazów pism świętych i nakazów prawodawczych. The statutory laws of the state are imperfect imitation replicas of religious codes. The secular state or the godless state allows the citizens to break the laws of God, but restricts them from disobeying the laws of the state. The result is that the people in general suffer more by breaking the laws of God than by obeying the imperfect laws made by man. Every man is imperfect by constitution under conditions of material existence, and there is not the least possibility that even the most materially advanced man can enact perfect legislation. On the other hand, there is no such imperfection in the laws of God. If leaders are educated in the laws of God, there's no necessity of a makeshift legislative council of aimless men. There is necessity of change in the makeshift laws of men, but there's no change in God-made laws because they are made perfect by the all-perfect personality of Godhead. Go ahead. Ustawowe prawa państwowe są niedoskonałymi replikami kodeksów religijnych. Państwo świeckie, czyli państwo bezbożne, pozwala obywatelom łamać prawa Boga, ale zakazuje im nieposłuszeństwa wobec prawa państwowego. Rezultat tego jest taki, że ludzie w rzeczywistości cierpią bardziej przez łamanie praw Boga niż przez przestrzeganie niedoskonałych praw ustanowionych przez człowieka. Każdy człowiek jest niedoskonały przez konstytucję pod warunkami materialnej egzystencji, ale nie ma nawet najmniejszej możliwości, aby nawet najbardziej materialnie rozwinięty człowiek ustanowił doskonale prawodawstwo. Z drugiej strony nie ma takiej niedoskonałości w prawach Boga. Jeśli przywódcy posiadają wiedzę o prawach Boga, wtedy nie ma potrzeby prowizorycznych ustawodawczych narad ludzi nie mających żadnego celu w życiu. W prowizorycznych prawach człowieka zawsze zachodzi konieczność zmiany, ale nie ma żadnej zmiany w prawach boskich, ponieważ są one w doskonały sposób ustanowione przez wszechdoskonałego osobę Boga. There is no change in the God-made laws. So this is an important point.
Nie ma żadnych zmian w prawach ustanowionych przez Boga i to jest bardzo ważny punkt. We think, well, like on this issue of abortion, in America now, it's a big issue. So many people are engaging in this debate. Tak jak teraz jest kwestia aborcji w Ameryce, dzisiaj wielu ludzi angażuje się w tą debatę na temat aborcji. So, but the law is there. If you disturb another living entity, you're going to be disturbed. So the living entity in the womb is also has a right to be there. Ale prawo jest takie, jeżeli niepokoimy inną żywej istoty, to także będziemy zaniepokojeni. I ta żywa istota wewnątrz łona także ma prawo, żeby tam być. But they say, no, it's not a living entity. It's just a lump of flesh and you can remove it. There won't be any implication. Oni mówią, nie, to nie ma tam żadnej żywej istoty, to jest po prostu kawałek mięsa, możesz to usunąć i nie będzie w tym żadnej szkody. Why they want to? Because it's inconvenient. The child is not wanted, so better to kill it. A dlaczego tak chcą? Ponieważ jest to dla nich niewygodne, że dziecko nie jest chciane i łatwiej jest je zabić. Generally, the man-made laws agree, yes, you can kill the child. I ogólnie te ludzkie prawa pozwalają, by zabić dziecko w łonie. But that means that you're going to suffer and the citizens will suffer and the children in the womb will suffer. A to znaczy, że ty będziesz cierpiał, obywatele będą cierpieć i to dziecko w łonie będzie cierpieć. The codes of religions, scriptural injunctions are made by liberated representatives of God in consideration of different conditions of living and carry out the orders of the Lord. The conditioned living beings gradually become free from the clutches of the material existence. The factual position of the living being is, however, that he is the eternal servitor of the Supreme Lord. In his liberated state, he renders service to the Lord in transcendental love, and thus enjoys a life of full freedom, even sometimes on an equal level with the Lord, or sometimes more than the Lord. But in the conditioned material world, every living being wants to be the Lord of other living beings, and thus by the illusion of Maya, this mentality of lording it over becomes a cause of further extension of conditioned life. So in the material world, the living being is still more conditioned until he surrenders unto the Lord by reviving his original state of eternal servitorship. That is the last instruction of the Bhagavad Gita and all other recognized scriptures of the world. Kodeksy religii, nakazy Pieśń Świętych są ustanowione przez wyzwolonych reprezentantów Boga odpowiednio do różnych warunków życia, a przez wypełnienie nakazów Pana uwarunkowane żywe istoty stopniowo stają się wolne od szponów materialnej egzystencji. Zatem rzeczywistą pozycją żywej istoty jest to, że jest ona wiecznym sługą Najwyższego Pana. W swoim wyzwolonym stanie spełnia ona służbę dla Pana w transcendentalnej miłości i tak oto cieszy się ona życiem pełnej wolności, czasami nawet na tej samej płaszczyźnie co Pan, a czasami nawet bardziej niż Pan. Ale w uwarunkowanym materialnym świecie każda żywa istota chce być Panem innych żywych istot i tym sposobem przez złudzenie Mai ta mentalność badania staje się przyczyną dalszego rozszerzenia uwarunkowanego życia. Tak więc w materialnym świecie żywa istota jest jeszcze bardziej uwarunkowana, dopóki nie podda się ona Panu przez obudzenie swojego oryginalnego stanu wiecznej służby. Taka jest ostatnia instrukcja Bhagavad Gity i wszystkich innych uznanych pism świętych świata. Therefore, if we don't make a big thing if somebody is following their recognized scripture of the world, like the Christians or Muslims. Dlatego my nie czynimy z tego wielkiej sprawy, jak ktoś podąża za swoimi pismami świętymi, jak to robią chrześcijanie czy muzułmanie. But our point is that without having a self-realized devotee of the Lord to explain to us the apparent contradictions in the scriptures, it'll be very difficult for us to follow. Ale punkt, jaki mówimy, jest taki, że bez posiadania obecnie żyjącego wielbiciela Pana, który jest w stanie nam wyjaśnić tak zwane sprzeczności w pismach,
to będzie bardzo trudno nam za tym podążać. It's like there's a saying about the Christians that they both read the Bible day and night, but one reads black and one reads white. Tak jak jest to powiedzenie u chrześcijan, że my czytamy Biblię w dzień i w nocy, ale jeden widzi białe, drugi widzi czarne. But we need a guru also, guru, sadhu, shastra. I We need gurus and sadhus to help us understand what the shastra is saying. potrzebujemy guru także, guru sadhu siastra, potrzebujemy guru i sadhu, by nam wyjaśnili, co mówią siastry. So we're very fortunate we have Srila Prabhupada. He's explaining to us. If there's any doubt, then we can always refer to his books or to his conversations and instructions, and then we can be free from doubt. Mamy bardzo wielkie szczęście, że mamy kontakt z naukami Śrila Prabhupada. Zawsze możemy zwrócić się do jego książek, do jego konwersacji. To usunie nasze wątpliwości. Otherwise, in the Bible, it also says, Lord Jesus says, to love God with your whole heart, your whole soul, your whole mind, and your neighbor as yourself. So Prabhupada said, that's a perfect commandment. I także w Biblii Jezus Chrystus mówi, że kochaj Boga całym sercem i duszą swoją, a swojego sąsiada jak siebie samego. I Śrila Prabhupada skomentował, że to jest doskonałe przykazanie. And Quran also says that we should submit to the will of the Lord. I Koran także mówi, że należy podporządkować się prawu Pana. But the problem is that in the name of their prophet, in the name of Christ, in the name of Muhammad, they're killing each other. Ale problem jest taki, że oni w imię swojego proroka Mohameda, czy nawet Jezusa, zabijają się nawzajem. So therefore, we need someone like Srila Prabhupada or Narada Muni here to help us understand the reality. I dlatego potrzebujemy takiej osoby jak Śrila Prabhupada, czy tutaj Narada Muni, które pomogą nam zrozumieć rzeczywistość. So Sanjay is a very advanced devotee, Yudhishthira is very advanced, but they're confused. And so Narada Muni comes there to help them understand what's happening. Sanjay jest bardzo zaawansowanym wielbicielem Yudhishthira także, ale oni są tacy, że nie wiedzą, co się dzieje, i wtedy pojawia się Narada i im wyjaśnia całą sytuację. So here Narada Muni is coming and speaking philosophy, I tutaj Narada Muni pojawia się i mówi filozofię. explaining to them not to be disturbed, I wyjaśnia im, żeby nie być zaniepokojonym, not to feel that you've been cheated. żeby nie myśleć w sposób, że ktoś nas oszukał. Okay, any questions, comments? Są jakieś pytania albo komentarze? How's my Anuradha? Every day is different, Maharaj. It's difficult to say something. Anyone else has comments or question? Ktoś ma pytania albo komentarze? Nobody has any questions for me? Nikt nie ma pytań dla Maharaja? Well, I'd like to ask Yes. that a true devotee should have a guru. What should do a person who lives in a small town when there's no devotee, no temple, no nothing? I just have contact by internet with you. How can I grow up in my knowledge, in my consciousness of Krishna, if I don't have a guru, if I don't have a contact with true devotees? Pytanie jest, co jeżeli No. ktoś mieszka w trudnym miejscu, w jakiejś wiosce, tam nie ma wielbicieli, i czy każdy właśnie może mieć taki kontakt z guru? Ja jedynie mam kontakt właśnie z Maharajem przez internet, i co mam zrobić, żeby zwiększyć swoją wiedzę? It's true, to get a bona fide guru is a great good fortune. To jest prawda, żeby mieć bona fide guru, to jest wielkie szczęście. But Srila Prabhupada has left his books for everybody. Ale Śrila Prabhupada pozostawił swoje książki dla każdego.
So now you've connected with us here on the internet. You should read Prabhupada's books. And if there's anything you don't understand, you can inquire. Teraz masz z nami kontakt przez internet i też powinnaś czytać książki Śrila Prabhupada. Jeżeli czegoś tam nie rozumiesz, to możesz dociekać. Otherwise, Prabhupada's ready to become your guru. W innym wypadku Prabhupada jest gotowy, by zostać twoim guru. But he wants us also to connect with the living person, because that will be keep us in the parampara system. Ale on także chce, żebyśmy byli połączeni z żywą osobą, ponieważ to sprawi, że będziemy połączeni z systemem parampara. So you live in Poland? Yes, Which place? in Małopolska, small town. Where is it near? Kraków. Krakow. So we have a temple there. Yes, yes. If you can come, we're coming there. I think pretty soon. And Indulekha can help you. No, But I you didn't. should I have go the ahead. problem that I'm only one in the family who is looking for Krishna. Everybody else is against. So So that's normal. No. Na razie mówię, że jest jedyną w rodzinie, która tak chce być świadoma Kryszny, inni są przeciwni. Maharaj mówi, że to jest normalne. Material world, like we're reading here, everybody is thinking that they're in a good position. W materialnym świecie, tak jak tutaj czytamy, że każdy myśli, że jest w dobrej sytuacji. And therefore they think what we're doing is a waste of time. I oni mówią, że to, co robimy, jest stratą czasu. But we think that they're blind to the reality. They don't know who they are, what's the meaning of life, and what's the goal of life. Ale my mówimy, że oni są ślepi na rzeczywistość, nie rozumieją znaczenia ani celu życia. So then we should be rebels against their foolishness. I powinniśmy przeciwstawiać się ich głupocie. And so you're doing that. I've noticed that you're coming regularly to this conference. So keep coming. Read Prabhupada's books, and Krishna will help you more and more. thank you. Thank you very much. Widzę, że ty to robisz, jesteś często na tej konferencji, więc kontynuuj i Kryszna będzie coraz bardziej ci się wzajemniał. Your name is Aneta or Anna? Annette. Aneta. Okay. What about Mother Zoya? You have any questions? Me? No. Thank you. What about Mother Alina? Any questions? Hare Krishna Maharaj, I have one question. Yes. If I understand correctly, to make business to earn money, person should possess some qualities of Vaishya. And if it is so how to develop these qualities, how to improve these qualities of Vaishya? Pytanie jest, że jeżeli chcemy zarobić pieniądze, to powinniśmy rozwinąć jakieś cechy Wajsi i w jaki sposób rozwinąć te cechy. Robert gave a very simple solution for Vaishya. Prabhupada dał bardzo proste rozwiązanie dla Wajsiów. Buy cheap and sell high. Kupuj tanio, sprzedawaj drogo. Super. It's not so difficult. Nie jest takie trudne. What do you think, Janardhan? Are you a Vaishya? I think that I'm not Vaishya, but I should act as Vaishya to earn money, to make money. Ja myślę, że nie jestem Wajsiem, ale powinienem działać jak Wajsia, by zarabiać pieniądze.
because I'm better than being a Sudra. Better to make your own money than work for somebody else and get salary. To jest lepsze niż bycie siódmą, lepiej samemu zarabiać niż dla kogoś pracując i dostawać wypłatę w taki sposób. yes, I understood, dear Maharaj. So that's why I'm asking for that I want to make some business and to do it well. So I have to act as a Vaishya. That's okay. You have my blessings. Hare Krishna. Hare Krishna. Anyone else? I have a question. Why it is not possible to become a pure devotee very fast, and why this process is gradual? Yeah, that's a good question. Pytanie, Translate. dlaczego nie jest możliwe, by stać się czystym wielbicielem bardzo szybko i dlaczego to się dzieje stopniowo? No, we can become devotees very quickly, but generally because of habit, it's a slow process. My możemy stać się wielbicielami bardzo szybko, ale przeważnie z powodu naszego nawyku jest to proces powolny. In other words, the mind has been our guru since time immemorial. So now we're told to neglect the mind and just follow spiritual intelligence. Innymi słowy, umysł był naszym guru od czasów niepamiętnych, a teraz mówi się nam, żebyśmy odrzucili umysł i podążali za inteligencją. But then our mind may become our enemy and say, no, don't take this Krishna consciousness, or go slowly. Why are you rushing? You can become Krishna conscious later. Ale umysł mówi nam, nie podążaj teraz za świadomością Kryszny, zrób sobie to powoli, możesz podjąć świadomość Kryszny później. So then the mind becomes our enemy. I w taki sposób umysł staje się naszym wrogiem. So we should come to the point of intelligence and understand that the mind has to be controlled, just like a small child has to be controlled. I powinien się podążać za inteligencją i nauczyć nasz umysł, że powinien być pod kontrolą, tak jak małe dziecko jest pod kontrolą. The small child may not like it. He goes in the store, he runs ahead of you, he grabs everything off the shelf. He says, oh, I want this, I want this. So the parents have to be there to guide the child. Dziecko jest bardzo niespokojne, ono gdy uda się do jakiegoś sklepu, zobaczy zabawki, powie ja chcę to, ja chcę tamto i wtedy rodzic musi go kontrolować, uspokajać, że teraz nie jest na to czas. But the same example with the child, we have to let the child have some things that they want. We can't be too strict with them. So therefore, it's a gradual process, how to make the child into an intelligent person, intelligent adult. Ale też w przypadku dziecka musimy dać dziecku jakąś rzecz, cokolwiek, żeby było trochę spokojne. I to też jest taka, też się może odnosić do starszych osób. So they become civilized. Żeby one stały się cywilizowane. The same way, our mind is like uncivilized child. So with our intelligence, we have to bring it under control. I podobnie nasz umysł jest jak niecywilizowane dziecko i należy poddać go kontroli. So that takes time according to our determination. I to wymaga czasu w zależności od naszej determinacji. If we're very determined, we can do it quickly. Jeżeli jesteśmy bardzo zdeterminowani, możemy zrobić to szybko. Just like in Dhruva Maharaj, he was just a child, but in 6 months, he was so determined that God came in front of him and spoke to him. Jak Dhruva Maharaj był tylko dzieckiem, ale kilka miesięcy Pan się przed nim pojawił i mówił do niego. So that's in our hand, how determined we are. To już zależy od nas, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani. If we're very determined, then we can quickly come to God. Jeżeli mamy silną determinację, to bardzo szybko możemy przyjść do Boga. But when we're lying in the bed in the morning after we wake up, then the mind will say, no, don't get up. You didn't get enough sleep. Sleep some more.
So like this, we spend too much time sleeping. Ale gdy na przykład leżymy rano w łóżku, zamiast wstawać, umysł nam mówi, nie wstawaj, jeszcze poleć jeszcze trochę i w ten sposób marnujemy czas spaniem. Then we oversleep, then the mode of ignorance comes in, and we feel lazy during the day. We don't chant our rounds properly. Wtedy przesypiamy i pojawia się siła ignorancji i nie intonujemy naszych run właściwie także w dzień. So the best way to get to make advancement is to have good association. Najlepszym sposobem, by zrobić postęp, jest poprzez dobre towarzystwo. Just like when I was first coming, then I moved in the temple, and I was still going to the university. Tak jak gdy gdy pierwszy raz wyszedłem, to gdy się pojawiłem w świątyni, to jeszcze studiowałem na uniwersytecie. But I wasn't used to getting up at 4 o'clock in the morning, but in the association of devotees, I had to get up. Nie byłem przyzwyczajony, by wstawać o 4 rano, ale poprzez towarzystwo wielbicieli byłem zmuszony, by wstawać. Then I saw that this habit is good to rise early, and I did better in school. I wtedy zobaczyłem, że ten nawyk wstawania rano jest dobry i dzięki temu szło mi nawet lepiej w szkole. So this we have to make determination at night that tomorrow morning I'm going to get up early. I'm going to get up at the time that I want to get up. Not going to leave it up to my mind. I to już powinniśmy zrozumieć, wiedzieć przed położeniem się spać, wiedzieć, że jutro rano wstanę rano o 4, będę gotowy i nie pozwolę, by mój umysł nie Therefore, we should have first paraphernalia. We should have an alarm clock, a loud alarm clock. I powinniśmy mieć taki bardzo głośny alarm do budzenia. And if we start, if the habit is there, we get up every morning early. Means before sunrise. Then gradually it'll become a habit, and it'll be easy for us. Jeżeli będziemy rano wstawać tak przed wschodem słońca, to stanie się w końcu naszym nawykiem i będzie dla nas łatwe. Okay, let's chant some japa. Huh? Będziemy intonować japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Krishna Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Krishna Krishna, Hare Hare, Ram
Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram, Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Ram, Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Ram Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Rama Rama Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare 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 Ram Krishna Rama Rama Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram Krishna Hare Ram Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare You have to go. We'll see you on Sunday. Hare Trivikrama Hare Maharaj ki. Krishna, Dear Guru Maharaj. Bye. Dear Prabhupada ki. Jai. Krishna. Jai. Hare Krishna.